Raz, dwa, trzy. Mamy to. Zrobię teraz klaśnięcie, żeby łatwiej było, moi drodzy, później zmontować. Momencik, ja sobie tak dobrze usiądę i będziemy sobie tutaj rozmawiać. Witam Was bardzo serdecznie. Witam z Wietnamu jeszcze, ponieważ podróż dobiega ku końcowi. Za dokładnie 6 godzin mam lot do Anglii, no i tym samym 2,5 miesiąca podróży po Azji się kończy, po prostu. Były Indie, był Bangladesz, Tajlandia, Kambodża, Wietnam. 5 krajów, 5 serii podróżniczych, 5 różnych de facto krajów, które w różny sposób odebrałem i w różny sposób zinterpretowałem przez pryzmat własnych doświadczeń. Zebrałem, czytając komentarze pod każdymi filmami, zebrałem, moi drodzy, takie najciekawsze pytania, na które postaram się odpowiedzieć w tym właśnie Q&A. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu, a tymczasem odpalam sobie notatnik, do którego sobie sukcesywnie kopiowałem te pytanka od Was. Dobra, idziemy. Pierwsze. Ile filmów udało się zrobić? Zatem filmów udało się zrobić około 90, co daje średnio, biorąc pod uwagę, że średnio film ma 25 minut, jeżeli to przemnożymy przez 90, to daje nam 2250 minut. Jeżeli to przedzielimy przez 60 minut, to wyjdą nam godziny i wyszło dokładnie 37,5 godziny samych filmów, które zostały nagrane, czyli to jest samo gadanie, ale musicie też wiedzieć, że to już filmy po montażu. To nie są filmy, to nie jest surówka. Z surówki wyszło około 50 godzin. 50 godzin gadania do kamery. Czujecie to? Bardzo dużo, bardzo intensywnie i ja to wszystko czuję. Kolejne pytanie. Który kraj był najciekawszy? Indie, Bangladesz, Tajlandia, Kambodża czy Wietnam? Bez dwóch zdań, moi drodzy, Bangladesz. Bangladesz może dlatego, że jest tak mało turystyczny, jest tak mało chętną destynacją do podróżowania i nie ma tam turystów, więc ci ludzie są tacy, wiecie, nieskalani turystyką masową. Więc tak, Bangladesz w ogóle bardzo, bardzo mi się podobał i był taki zaskakujący. Który kraj był najmniej ciekawy? Indie, Bangladesz, Tajlandia, Kambodża, Wietnam. Najmniej ciekawy, moi drodzy. Najmniej ciekawy z tych 5 krajów, gdybym miał wybierać, to wybrałbym ewidentnie Tajlandię. Wiem, że niektórych może to urazić wręcz, ale faktycznie porównując te 5 krajów, no to Tajlandia była taka wiecie, taka. Każdy, gusty i guściki. Gdzie byli najserdeczniejsi ludzie i nie chcieli Cię naciągnąć? Indie, Bangladesz, Tajlandia, Kambodża, Wietnam. Moi drodzy, bez dwóch zdań, Wietnam. W życiu nie sądziłem, nasłuchałem się całą masę informacji tego, że w Wietnamie to po prostu na każdym kroku chcą Cię zrobić na czarno, a prawda jest taka, że na czarno co Cię chcą zrobić w innych krajach, nie będę tutaj teraz wymieniać po kolei w jakich, ale w Wietnamie spotkałem się z dużą serdecznością i z bardzo marginalną chęcią zrobienia kierownika na czarno. Naprawdę. I ludzie również są super serdeczni Wietnamczycy. Naprawdę, aż mam takie poczucie, że chciałbym w ogóle do tego kraju wrócić. Czy trudno kupić wizy do krajów, w których byłeś? Trudno, nie trudno. Te, które które załatwiasz online, to załatwiasz online, więc musisz się niekiedy troszkę natrudzić przy wypełnianiu formularza. Na przykład wiza online do Indii jest jedną z najbardziej skomplikowanych wiz i na dobrą sprawę trzeba się tam troszkę nagimnastykować i jeżeli na przykład pytają Cię o to, gdzie będziesz nocować albo gdzie będziesz spędzać w ogóle całe 2 tygodnie swojej podróży albo miesiąc podróży, więc musisz tam wykazać się dużą kreatywnością, ale nie jest to trudne, to jest do zrobienia. Nieco trudniej może być, moi drodzy, z wizami on arrival, czyli po przylocie na lotnisku. Tam też jest masa pytań typu, gdzie będziesz mieszkać i musisz też przedstawić ogólnie już wykupione rezerwacje na hotele. To wszystko oczywiście da się, moi drodzy, obejść. Trzeba trochę być kreatywnym i
No i podziałać. Z mojego punktu widzenia ogarnięcie tej wiz to było, wiecie, kaszka z mleczkiem, no ale to już, to wiecie, to już jest XXX kraj, do którego gdzieś tam coś takiego ogarniam, więc... Ale summa summarum nie musicie się tego obawiać. To jest do zrobienia. Bez stresu, na spokojnie. Dlaczego podróż samotna, a nie z kimś? Moi drodzy, ja nie jestem w podróży dla, powiedziałbym, relaksu. Oczywiście jest to relaks, ale w jakimś takim mniejszym stopniu. Ja jestem w podróży pracowniczej. To jest praca. Robienie filmów, tworzenie filmów. To jest praca i jechanie z drugą osobą, która nie robiłaby tej pracy, to mogłoby się to skończyć dla tej drugiej osoby po prostu pewnego rodzaju nudą albo też brakiem atencji z mojej strony, ponieważ ja, kiedy jadę w podróż, jestem skupiony w 100% na tym, co mam nakręcić, gdzie mam pojechać, co mam zrobić, więc na dobrą sprawę ta druga osoba mogłaby się nudzić, gdyby nie była ze mną razem w tym tworzeniu. Więc po prostu. A tak jak na przykład spotkaliśmy się z Ashmalem w Bangladeszu, Ashmal kręcił filmy, chciał popodróżować, zobaczyć jak ja to robię i tak w sumie, wiecie, bardzo spontanicznie wyszło, więc ja jestem człowiekiem otwarty na tego typu sytuacje spontaniczne, ale uważam, że do pracy bez sensu jest brać osobę, której głównym celem w podróży jest po prostu wypoczynek. Rozumiecie? Mam nadzieję. Jak to możliwe, że spakowałeś się w mniej niż 10 kg? Słuchajcie, możliwe ze względu na to, że człowiek podróżując kilka dobrych lat, od 2013 roku to już będzie lat, no to już kawał czasu, nie? To człowiek wyciąga wnioski i zaczyna po prostu kminić, jak podróżować lżej. No mój plecak jest lżejszy niż 10 kg. Oczywiście 10 kg jest w momencie, moi drodzy, kiedy mam wodę. Ja tą wodę po prostu wliczam do plecaka, bo tak to jest jakieś 8,5 kg, bo bez wody to nie ma roboty, nie? Więc też musicie wiedzieć, że lekki plecak wiąże się z lekkim ekwipunkiem, a lekki ekwipunek wiąże się z lekkim portfelem. No niestety tak to bywa. Śpiwór, który waży 570 gram i możesz w nim spać do -10, da Ci taki komfort spania, no niestety nie kosztuje 500 zł, kosztuje 2500. Mata do spania, która Ci daje, wiecie, możliwość spania na przykład w temperaturze około zera, nie kosztuje 100 zł, kosztuje 700 zł, albo 800 zł, albo 1000 zł. To są ogromne pieniądze, jeżeli ktoś nie podróżuje tak często i tyle. To jest inwestycja. Jeżeli pracujesz gdzieś i inwestujesz na przykład w lepszy komputer, bo od tego zależy Twoja praca, to inwestujesz. A jak podróżujesz i od tego zależy to, czy przeżyjesz, albo czy zwiedzisz jakiś kraj, albo jakieś miejsce, które Ci się podoba, no to inwestujesz. Każdy inwestuje w to, co uważa za słuszne i w to, co pomaga mu w życiu podróżniczym, prawda? Więc tak. Czy będziesz z tej podróży pisał książkę? Z tej podróży nie będę pisać książki. Odszedłem od konceptu myślenia o pisaniu książki jako o projekcie na zasadzie, że jadę w podróż, piszę z tej podróży książkę. Nie. Tak jak na przykład zauważycie, pierwsza książka była w tej konwencji tak ujęta. Pojechałem w pierwszą wielką podróż, jachtostopem i autostopem przez Atlantyk do Meksyku z Podlasia i de facto opisałem tam swoje przeżycia młodego człowieka, który jak sobie radził w ogóle w takiej dziewiczej podróży bez pieniędzy, bo miałem 50 euro, jak sobie zarabiałem, jak sobie radziłem z tym wszystkim. To tak, to była pierwsza książka. Druga książka to również była podróż, ale w kontekście rozmów z ludźmi. Rozmów, które pokazywały dany kraj, który odwiedzam, od strony takiej życiowej. Ludzie poprzez swoje problemy, troski, marzenia pokazywali, jaki jest Sudan, jaka jest Etiopia, jaka jest Zambia. Więc tak, taka była konwencja na książkę Ludzie Drogi. Polecam
posłuchać audiobooka, tudzież przeczytać e-booka. Na jachtodaleko.pl znajdziecie. Dobrze, a kolejna książka? No kolejna książka będzie inna koncepcja. Lubię słuchać historii ludzi i lubię przez te historie pokazywać to, jak jest. Więc, no tak zdradzam, więc może będzie coś w ten deseń. Idę dalej, moi drodzy. Czy ty się czegoś boisz? Czy ty się czegoś boisz? Tak, boję się, moi drodzy. Czarków się boję. Czarków się boję, bo te czarki to po prostu za mną chodzą, jak to się mówi, jak przyklejone jak grzeb do psiego ogona. Za każdym razem, gdzie nie pojadę, jest jakiś czarek. No więc siłą rzeczy te czarki, czyli psy, one wzbudzają w mojej głowie taki troszkę lęk, a mianowicie przed wścieklizną. Bo jak taki czarek się upierdzieli, no to nie wiadomo, czy był szczepiony, czy nie, a też trzeba wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak szczepienie na wściekliznę. Oczywiście są 3 dawki szczepienia na wściekliznę, które możesz przyjąć, niemniej jednak po ugryzieniu przez psa to szczepienie nie chroni Cię w żaden sposób. Może zmniejszyć objawy, ponieważ może ciało wytworzy przeciwciała po wstrzyknięciu tych bakterii, ale no, nikt nie powiedział, że jesteś ochroniony bądź ochroniona. No, więc taka sytuacja. Czy się boję ludzi? Nie boję się ludzi, bo wiem, że ludzie bez przyczyny nie atakują. I też wiem, że da się pewne kwestie przewidzieć. Podróżując, uczysz się bardzo dużo takich aspektów związanych z psychologią, no i czytaniem ludzi. Ludzie są jak książka. Trzeba po prostu niekiedy zawiesić oko i przeanalizować. I wtedy można wyciągnąć bardzo dużo wniosków. Gdzie było najtaniej, a gdzie najdrożej z tych 5 krajów? No więc najtaniej było bez 2 zdań w Bangladeszu. Niemniej jednak ta cena najtańsza pod względem, w sensie inaczej, tą najtańszą cenę można było uzyskać będąc z lokalnym, bo niestety będąc samotnie w podróży po Bangladeszu, no to na każdym kroku będą Cię kroić. No ale generalnie Bangladesz to kraj najtańszy do podróżowania w tej podróży, a najdroższy to ewidentnie Kambodża. Tu zapyta, ale Kambodża, Azja, Kambodża? Moi drodzy, Kambodża, muszę się napić, przepraszam. Kambodża to kraj, który ekonomicznie dopiero gdzieś tam się rozwija. Energię drogą mają, więc wszelkiego rodzaju produkcje są po prostu przeniesione do Wietnamu, albo najzwyczajniej się nic nie produkuje, znaczy nic, po prostu czegoś się nie produkuje, tylko się sprowadza. Więc w Kambodży macie bardzo dużo importowanych produktów, ze względu na to właśnie, że ta energia jest taka droga. Więc to wszystko później się przekłada na cenę finalną i no i Kambodża jest ogólnie droga. Jest po prostu droga. Czy wrócisz jeszcze do Bangladeszu? Tak, wrócę do Bangladeszu niewątpliwie i Bangladesz skradł moje serce. Chciałbym jeszcze poeksplorować zachodnią część i północną część Bangladeszu, moi drodzy. Czy Ty montujesz te filmy sam? Jeśli tak, to w jakim programie? Tak, montuję wszystkie filmy, które oglądacie na kanale sam. Montuję je w Premiere Pro. Adobe Premiere Pro. Ile jest... Aha, dobrze, jeszcze ten program. Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro jest płatny. Jeżeli chcielibyście jakąś alternatywę, która jest bezpłatna, to polecam się uczyć na DaVinci Resolve. Daje te same możliwości, a jest totalnie bezpłatny i też myślę o tym, żeby się przesiąść. Jakby ktoś pytał. A jak nie, no to i tak powiedziałem. Ile jest warty sprzęt, który masz ze sobą? O, dobre pytanie, nikt mnie o to nigdy nie zapytał. Sprzęt, który mam ze sobą, to tak, komputer, śpiwór, kamera, tak plus minus, powiedziałbym, że około 20 000. 20 000, moi drodzy, i ktoś by powiedział, ale tego nie widać. Faktycznie tego nie widać, ale jak tak sobie policzysz, no to zobaczcie, to jest kawał pieniądza, nie? 20 000 złotych. Jak wyglądają finanse? Karta gotówka w podróży.
Oczywiście karta, oczywiście gotówka. Najlepiej rzecz jasna dolary, które powszechnie można w każdej części świata wymienić na lokalną gotówkę. Karty najlepiej mieć Visa i najlepiej mieć Mastercard, ponieważ niektóre bankomaty obsługują taką, inne taką, więc musicie też być na to przygotowani. No ja mam Visa, mam Mastercard, mam dolary ukryte, tak żeby wiecie, być gotowym na wszelkie ewentualności. Czy ludzie w podróży są życzliwi i pomocni? Tak, bez dwóch zdań. Są życzliwi, pomocni, skorzy do dzielenia się informacjami, jedzeniem. Naprawdę, ogólnie ludzie są przecudowni. I jak ktoś Wam mówi, że pojedziecie w podróż i zginiecie, bo ktoś Wam zrobi krzywdę, to jest, wiecie, to jest gadanie kogoś, kto nigdy nie podróżował. Albo jeździł tylko i wyłącznie na wycieczki do kurortów i gdzie było mu wpajane, że jak wyjdzie za mur tego kurortu, to po prostu zginie. Nie, ludzie są naprawdę niesamowici. Są super gościnni. Niekiedy po prostu zaskakują mnie tą swoją otwartością do człowieka, którego nie znają. I ja się tego bardzo uczę w podróży. No, to jest coś pięknego, moi drodzy. To jest coś pięknego. Otworzyć się na człowieka, którego kompletnie nie znasz, a nie na człowieka, którego znasz 10 dni. Rozumiecie? Idziemy dalej. Jak Ty ogarniasz plan podróży? O matko, kierowniczy plan podróży. Jakby ktoś zobaczył, to by zemdlał. Ponieważ bardzo często mój plan jest planem, jakby to nazwać, improwizowanym. Autentycznie. Dostosowywuję się do zastanych warunków. Łapię chwilę. Nie mam planu, który jest wyznaczony na sztywno. Od jednego dnia do 30 dni. Nie. Kierownik tak nie jeździ, kierownik tak nie podróżuje. Bardzo dużo improwizacji, bardzo dużo potu z tym związanego, ponieważ improwizowanie to niestety wydatkowanie większej ilości energii. Bo jeżeli masz coś ładnie zaplanowane, to Twoja głowa jest spokojniejsza. Jeżeli nie masz, no to niestety musisz wydatkować więcej energii. Idziemy dalej, moi drodzy. Czekajcie, pogubiłem trochę. Ok. Czytanie pewność, co będzie, nie jest męcząca. O, też ciekawe. Męcząca. Męcząca, no. Bardzo męcząca. Nie wiesz, co będzie, nie wiesz, co będziesz robił, nie wiesz, gdzie będziesz, nie wiesz, gdzie będziesz spał. To jest super męczące. Dlatego też takie podróżowanie 2 miesiące, 3 miesiące jest trudne. I potem trzeba na taką rekonwalescencję trafić. Z kilka dni odpocząć po prostu, jak się wróci do Polski. No, to nie jest takie kolorowe, moi drodzy. To nie jest takie, wiecie, hop siup. Pojechać, zrobić film, zmontować, wrócić i zrobić taki ciekawy film w miejsca, do których turyści nie zaglądają. To jest wyzwanie. Czy bez kamerowania wciąż miałbyś frajdę z podróży? Wow. Wiecie co? Wydaje mi się, że mogę, jeżeli mówimy o takiej podróży dłuższej, miesiąc, 2, 3, to ewidentnie stwierdzam, że nie miałbym frajdy. Ponieważ robienie filmów to pewnego rodzaju cel, który sobie stawiam w podróży. A jeżeli nie miałbym tego celu, to powiem Wam, że ta podróż mogłaby mi się znudzić po miesiącu. No, mogłoby mi się znudzić. Ale takie szybkie strzały bez kamerowania na tydzień, no to jest fajne. To jest takie, wiecie, relaksujące w pełni, więc to kamerowanie jest taką nieodłączną częścią mnie. Druga kwestia jest taka, że jak wrzucam filmy, to Wy mnie też motywujecie, moi drodzy, tym dobrymi słowami, spostrzeżeniami. Dajecie mi też dodatkową wiedzę odnośnie tematów, które poruszam, bo ja też wszystkiego nie wiem. Czasami popełniam błędy i to jest, wiecie, i to jest normalne, przyznaję się do tego. Ale mam wyrozumiałą widownię, z czego bardzo się cieszę, którą staram się uczyć, dzielić się z Wami wiedzą, ale też wiem, że Wy w komentarzach też się dzielicie ze mną wiedzą, więc to jest coś pięknego. Idziemy dalej, moi drodzy. Co determinuje destynację, które wybierasz? Ciekawość. Ciekawość świata. Autentycznie. Patrzę na jakiś kraj na mapie i myślę sobie, wow, pojechałbym. Nie myślę sobie, czy tam jest
ciężko, nie ciężko, czy tam bezpiecznie, czy niebezpiecznie, tylko ciekawość tego kraju, moi drodzy. Ile lat już się szwendasz po świecie i czy początki były łatwe? Szwendam się od roku 2013 i początki były, powiem Wam, bardzo trudne, bo nie było wtedy, w 2013 roku nie było tylu udogodnień, które mamy w dzisiejszym świecie. I też nie miałem takiej wiedzy, jak podróżować lżej, jak podróżować taniej. Teraz mamy całą masę vlogów, całą masę blogów. Na przykład na moim blogu, na Jak to daleko, jest 300 artykułów, jak podróżować tanio i bezpiecznie. Więc to jest, wiecie, to jest wiedza, która jest za darmo, która jest na wyciągnięcie ręki. Wtedy tego nie było. Wtedy to dopiero, moi drodzy, zaczynało kiełkować. Co Cię wkurza w podróży? O, moi drodzy, w podróży to mnie wkurza, jak ktoś chrapie. Jejku, jak ktoś chrapie, to mnie po prostu normalnie krew zalewa. Albo wkurzają mnie pijani ludzie, którzy sapią do mnie jakieś głupoty. No normalnie dłoń się otwiera i zadajesz sobie kierownicze pytanie. Dlaczego ja? Czemu Ty to robisz, człowieku? No więc tak, chrapiący ludzie i pijani ludzie. Tego nie lubię w podróży. Kim jest Czarek? Często używasz tego na filmach. Słuchajcie, Czarek to nikt inny jak psiula. Uliczna psiula, która gdzieś tam pojawia się w kadrach na filmach. Wszystkie psy, które widzicie, które spotykam w swoim podróżniczym życiu, to są czarki. Tak już się przyjęło na kanale i tak już zostanie do końca życia i jeszcze dłużej, moi drodzy. Dobra, ale pytań ja Cię kręcę. Dobra, idziemy dalej. Co jest najdroższe w Twoich podróżach? No, dobre pytanie. Moi drodzy, najdroższe są 1. Loty, 2. Wizy. I żeby nie skłamać, w tej podróży za loty wyszło jakieś grubo ponad 5000. No, a wizy tak samo, bo wizy nie kosztują 30 zł. Wizy kosztują od 30 do 55, tak bym powiedział, dolarów. Więc jak szybko sobie przeliczycie, no to już trochę robi się dużo. Co robisz w Polsce, jak nie podróżujesz? Słuchajcie, piszę bloga, robię filmy, piszę książki, opowiadam, zapraszają mnie różni ludzie do różnych miejsc, bibliotek, domów kultury, na festiwale. Jeśli macie taki festiwal, to możecie mnie zaprosić. Jak będę mieć wolny termin, to przyjadę do Was. Zapraszają mnie na jakieś rozmowy, na wystąpienia motywacyjne dla firm, dla ludzi, tak żeby opowiadać o przeżyciach, o krajach, dalekich krajach, o historiach ludzi, no i zmotywować ludzi, wyrwać ich z takiego marazmu codzienności. I tak, no. I się kręci, moi drodzy, i się kręci. Czym kręcisz? Moi drodzy, GoPro. Tylko i wyłącznie, od zawsze. Nie, no początki nie było GoPro, była taka cyfrówka badziewna. Zobaczcie sobie zresztą podróż z autostopem i hulajnogą z Podlasia do Chin na kanale, playlista jest. Czy tego typu podróże są męczące? Tak, bardzo, moi drodzy, ze względu na to, że staram się być blisko ludzi, staram się pokazać Wam jak najwięcej, więc często przez 2 miesiące nie ma za bardzo czasu na to, żeby odpocząć. Czy pracujesz w Polsce, jak wracasz z podróży? Nie pracuję w Polsce, jestem podróżnikiem na pełen etat, więc tak na dobrą sprawę wszelkiego rodzaju sytuacje, kiedy wrzucacie mi donacje, przesyłacie mi wszelkiego rodzaju wsparcie, kupujecie moją książkę czy inne produkty na stronie, to po prostu dajecie mi możliwość tworzenia i przestrzeń tworzenia filmów, które dla Was robię. Moi drodzy, ja się zawijam na lotnisko, bo za kilka godzin mam lot. Bardzo Wam dziękuję za tą podróż. Było naprawdę przyjemnie czytać Wasze komentarze i przeżycia. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała z tych krajów, które odwiedziliśmy. Zatem, moi drodzy, kierownik serdecznie pozdrawia z Wietnamu i tym samym kończymy całą podróż i 5 serii na kanale. Czołem, trzymajcie się, dbajcie o siebie, piąteczka!